Dojechaliśmy, zaparkowaliśmy, idziemy się zameldować, jesteśmy głodni, chcemy jeść. Idziemy. Numer pokoju mamy 6201. Dostajemy kartę. I czekamy na windę. No i wchodzimy. Tutaj jest miejsce na szafki, na szafeczki. Łazienka z prysznicem. Jeszcze raz szafa. Duże lustro. I kontynuujemy. 3 łóżka. Tutaj jest lodóweczka, telewizorek jak widać. No i balkon z widokiem na te lepsze pokoje. Dostaliśmy ulotkę informacyjną, co i jak. Są informacje ogólne, o której są posiłki, o ręcznikach, o te ręczniki na basen, te tylko do pokoju i takie tam różne podstawowe rzeczy. Bardzo mi się podoba taki zwyczaj. Ludzie zostawiają, jak wyjeżdżają, to zostawiają to, czego nie potrzebują. Na grach taki jeden token kosztuje 40 lira albo 1,5 euro. Żeby na przykład skorzystać z tego punching baga, rzucamy jeden token i mamy 3 uderzenia. Generalnie tokeny działają na wszystko tutaj. Na jedną grę jest jeden token, czyli za 1,5 euro. Są różne gry, motory, są do strzelania, no zwykłe arkady, takie jak zawsze i wszędzie. Działają na jeden token, 1,5 euro albo 40 lir. Dzisiaj na obiedzie zaskoczyło nas, że dostaliśmy tak, sangrię przed obiadkiem i są arbuzy rzeźbione ładnie. Taka jest zawartość All Inclusive. No niestety za bogato nie jest. Miejsce jest naprawdę na obiedzie mega tłoczne. Jesteśmy tuż po otwarciu. Jest masa ludzi, po prostu przemiał tutaj jest wielki. Idziemy na ogródek. Tak zwana część dla palących, czyli miejsce, gdzie jest cicho i spokojnie. Tak, jest kawałek dalej do kuchni i do wszystkiego, całego jedzenia, ale jest o wiele spokojniej i na zewnątrz. A już tak wieczorem jest bardzo ciepło, ale już nie jest tak gorąco. Jest restauracja w środku. I tutaj na zewnątrz są jeszcze też siedzenia. Tam z tyłu siedzieliśmy wczoraj. Śniadanie. Słodycze, chałwy. Buły. Gorąca bułeczka. Gdzie jesteście? Na śniadanie pomidorki z serem. Wow, fajnie zgrillowane. Albo nie wiem co to jest, jakieś jajko. Na zewnątrz mamy tostery, można sobie zrobić ten. I oprócz tego jest jeszcze mnóstwo napieczonych naleśników.
naleśniczki napieczone na zapas. Aj, chodź, żeż tu jest na cholera. Tak. I jest czekolada, chyba miód, no i cukry do tego. Bardzo dużo jest tutaj słodyczy, baklawy, miodowych tych ciastek. My znaleźliśmy swoją oazę. Tak. Przychodzimy na Cavendish, pijemy kawkę w spokoju. Patisserie otwarte od 11 do 16. Tu mamy ciasteczka, słodkości, baklawy. I jest kawa. Pani nam robi kawkę. Turecką kawkę. Thank you. I mamy dwie kawki, tureckie kawki. Arka wzięło na nagrywanie, nagrywa wszystko. A później już mieć luz. Chciała zjeść to ciastko i napić się tej kawy. Ale kolejna dziwna sytuacja, bo Ania zapytała pani, co to za ciastko, bo nie było opisane. What is this one? I don't know. I pani powiedziała, że nie wie, że nie próbowała. Jest kupę rzeczy, których oni tak jakby tutaj nie wiedzą. W sensie pytaliśmy się na recepcji, jakie są imprezy na wyspie. Powiedzieli nam, że nie wiedzą. Trzeba się dowiadywać tam na wyspie. Pytaliśmy się pana ochroniarza, gdzie na plaży, czy na plaży są żółwie, też nie wiedział. W ogóle był zdziwiony, że w ogóle żółwie tam są, a stoi i pilnuje wejścia do plaży. Nie mówią po angielsku i są przygotowani, bo mają translatory w telefonach i mówimy po angielsku, a i się tłumaczy, także no, z tym dogadaniem się to tak trochę bardziej na migi. W wyjściu z hotelu na lewo, na tyłach hotelu, w wielkim parkingu jest bazar. Zaledwie parę minut na piechotę. Jest niedziela rano i mamy szczęście, bo widzimy wszystko, co się dzieje z naszego balkonu. Szczerze, wygląda to jak bazar za komuny w Polsce. Ceny są w euro i dosyć podobne do tych w hotelu. To znaczy są tańsze niż w hotelu, bo Daniel kupił za 15 euro laser, a tutaj gościu mówił, początkowa cena była 350, czyli jakieś 12 euro, ale ja niby nie przesłyszałem i powiedziałem 250, odchodziłem i gościu mnie cofnął, także za 250, 200 pewnie by poszło. No. To nie jest market, to jest po prostu bazar z różnymi ciuchami, torebkami, paskami. I szczerze mówiąc, troszeczkę się spodziewałam, że tutaj będzie taka jakaś może manufaktura, coś takiego oryginalnego, ręcznie robionego i w ogóle, ale naprawdę to jest wszystko to samo, same podróbki. Nie ma owoców. I tak naprawdę ceny są w euro. Są różne popierdółki, wszystko i tak naprawdę bez sensu. Moim zdaniem. Idziemy sobie ulicą do sklepiku, zaraz pokażemy, gdzie jest sklepik i oto taka sytuacja. Zejdziemy, poczekamy, aż one przejdą. Proszę. Dzień dobry, pani. Wiesz, jakie błoto? W jakim No. błocie?
Idą sobie krowy, a ja jeszcze tylko tak wytłumaczę. Tutaj jest bazar, a tutaj jest nasz hotel. Całkiem niedaleko od naszego hotelu jest jeden sklep Migros, ale tego nie będziemy pokazywać. Bo ten jest fajniejszy. Tak, bo ten jest lokalny i patrzyłem na alkohole też. Są dużo tańsze te wina i są lokalne produkty, hałwa, słodycze, słodkości tureckie, także... I takie rzeczy, które bardziej kupują ludzie lokalni. Jest pełno lokalnych herbatek. Ania kupuje herbatki pudrowe, tak zwane. Są w normalnych cenach, nie tak jak na targu. Są z kiwi, z porzeczki, z jakichś tych wiśniowa, namonowa, cytrynowa, brzoskwiniowa, jabłkowa. Wszystkie smaki świata. Jest też ich kawa do tygielków. Tą piliśmy w hotelu. Bardzo dobra, bardzo mocna. Zapłaciliśmy za to wszystko 650 lir, z czego najdroższe było wino 200, a reszta to kawa jakieś 30, dżem jakieś 40, soczek do końca nie wiemy, ale gdzieś około 45, tygielek do parzenia kawy 35, hałwa jakieś 40, herbatka do robienia soków 40. Nie wiemy, ile kosztowały mydełka i No nie i wiemy, Ani. ile podpaski kosztowały. Wiemy, że u nas w sklepie 6 podpasek kosztuje 3 euro. Warto się przejść, dlatego że już mnie zaczynają naprawdę irytować. Wzdłuż autostrady zaczynają mnie irytować te ceny wszystkich tych marketów w euro. Wszystko jest w euro. Jesteśmy w rejonie zjeżdżalni. Z tyłu są zjeżdżalnie dla starszych dzieci. Tutaj jest ta wyspa dla młodszych dzieci ze zjeżdżalniami i łudą. I dalej tam już jest basen, którego obecnie nie widać. No i oczywiście hotel. Zjeżdżalnie mniejsze i zjeżdżalnie większe. Czasy, w których się otwierają i zamykają zjeżdżalnie. Trzeba trafić, kiedy zjeżdżalnie są otwarte. Ale ślizgawki są fajne. Ale to są generalnie ślizgawki tylko przy tym hotelu. Główne zjeżdżalnie są na wyspie za ulicą i tam są zjeżdżalnie jakby dla wszystkich tutaj tych połączonych hotelów. Te zjeżdżalnie i te baseny tutaj są tylko dla hotelu Ocean. Jest też Kids Club. Można dzieciaki zostawić tutaj, a dorośli idą się bawić. Zobaczymy, czy są jakieś artystyczne zajęcia, czy może coś ciekawego się dzieje, może gry jakieś. Droga ze ślizgawek do hotelu. Miejsce to jest ogromne. Po prostu tyle tutaj zakamarków, różnych sklepów, sklepików. Do końca nie wiadomo, o co chodzi, za które się płaci, za które się nie płaci rzeczy. Trzeba po prostu się pytać, co jest w all inclusive, a dla tych, co chcą poćwiczyć na wakacjach, jest też siłownia. Koło siłowni zaraz znajduje się też basen kryty w środku. Czekamy na otwarcie zjeżdżalni, jeszcze kilka minut. Pan nam przyniósł leżaczki, świetna sprawa. Zajomaliśmy komuś parasol i mamy parasol i 2 leżaki. Także jest godzina 10, także da się. Nie trzeba rano z ręcznikiem koczować tutaj od samego rana i zaklepywać sobie. Tu rodzinka hey ho hello już się wygrzewa. Nie wygrzewa, to się w cieniu. Czekamy na duże zjeżdżalnie, bo są zamknięte. Brama jest zamknięta. Czekamy, już jest po 10. Małe są już otwarte, średnie są już otwarte, a te są zamknięte. Jest, mamy, otwiera nam bramę. Idziemy do góry. Trochę z tureckim opóźnieniem. 10 po.
ma lampek zielonych, czerwonych. Jest ratownik, który obserwuje, patrzy, jak ktoś wyleci, leci następna osoba. Trzeba bardzo uważać. Posadzka na basenie jest bardzo śliska. Te zielone, takie antypoślizgowe maty są tylko tutaj, a tutaj już do leżaczków, jak się dochodzi, to tych mat po prostu nie ma. Już mówiłem o tym, że można się pośliznąć i wyrżnąć orła nieźle. No już widzieliśmy kilka osób. Wczoraj babka tak wylądowała, że dzięki Bogu, że Daniel stał w rozkroku, bo mu przeleciała między nogami, bo tak to by jeszcze Daniel skończył z siniakami. Także, że uważać, albo właśnie te buty do wody, buty antypoślizgowe przydają się tu. Główny bar przy basenie. Już są drinki, wino, piwo zimne. I można porzucać lotki. Jesteśmy przy głównym barze przy basenie, gdzie są drinki Jest maszyna z kawą. i maszyny z napojami dla dzieci. Droga na wyspę. Snack bar z goframi, chicken burgerami i jack potato znajduje się zaraz przy wyjściu na wyspę. Tutaj mamy hamburgery jako pierwsza stacja. Druga stacja jest stacja z goframi. Niestety kolejka jest spora. Is it a honey? Yes. And this is Jam, pitch, rose. rose. Rose jam. A trzecia stacja to Jack są potato. Jack potato. Chcemy sobie poczekać na taki chlebek? Pani smaży tu na takim palniku placki. To można sobie wybrać? Można dostać naleśnika z białym serem, z żółtym serem albo Z czekoladą. z czekoladą, albo z ziemniakami. Są 4 rodzaje. A my kierujemy się na plażę koło huśtawki. Oficjalne testowanie. Moje są dobre. Muszę Dobra. przyznać, że są dobre, bo są takie lekko ostre. Z serem. Nie, twoje są Nie, z ziemniakami. Są z ziemniakami. Są z ziemniakami z chili, dobrze przyprawione. Daniel usłyszał chili i przestał jeść. Gorące są. Są A Charlie ma z czekoladą. Jak twój? Dobra. Bardzo dobre, co? Jesteśmy na ostatniej plaży, tuż koło huśtawki. I to jest plaża piaszczysta, że tutaj butów nie trzeba. Wcześniejsze plaże mają piasek przy zejściu do wody, a później są kamienie i glony. Od godziny 12 do 4 serwowane jest jedzenie all inclusive. Każda z tych restauracji serwuje coś innego. Na samym końcu są burgery, później są makarony. Tu mamy kolejkę do gofrów. A tam nie pamiętam, jack potato albo coś takiego. I na 2 końcach serwowane są napoje. Nie, piwa nie ma. Piwo jest serwowane w beach barze. Ze względu na to, że te stanowiska z jedzeniem są tak daleko od siebie,
rozstawione, to tutaj wiadomo, do której kolejki się ustawić i nie ma problemu i walki. Ogólnie, jak dla nas, wyspa na duży plus. Podoba nam się bardzo, bo jest tutaj dużo roślinek, cienia, dużo przestrzeni. Dla mnie tylko te ślizgawki mogły być taką godzinę, półtora dłuższe. Na wyspę przechodzimy przejściem podziemnym pod ulicą. Tylko powiem tak. Jedni wstają rano, żeby zanieść sobie ręczniczki na plażę, a drudzy szukają żółwi. Tak, jestem podekscytowana. Sea Turtle Nest. Jest, tylko nie ma żółwi. Jest dziura i stąd wylazły dzisiaj. Jak tutaj któryś szedł. Ta oponka to są ślady żółwików. A gdzie jest ta oponka? No właśnie, na plaży są psy. Na plaży są psy, są nastawione przyjaźnie, ale jasna cholera łażą za mną. Znaleźliśmy żółwika. Znaleźliśmy maleństwo, leży na plecach i bidak pomylił drogę przejścia, bo idzie stamtąd tutaj wzdłuż plaży, a woda jest tu, więc mu trochę pomożemy. Chodź, Robaś, chodź. No, trzeba iść. Zaraz psy go... Na samym końcu wyspy już plaża jest taka bardziej kamienista. Jest molo, w którym można się przejść. Oj, masa siedzeń. Koło zjeżdżalni jest centrum wypożyczalni sportów wodnych, drugie. Pierwsze jest z drugiej strony plaży. To jest kolos. No, zdecydowanie tak. Plaż dla najmniejszych. Płytka woda. Idziemy w poszukiwaniu lodów. Jesteśmy na wyspie o 3:30. Lody są do 4:00. Musimy tylko je znaleźć. Mniej więcej wiemy gdzie. Także idziemy zobaczyć. A, no i jest jeszcze foam party. Także po lodach idziemy na foam party. Okej. Chcecie takiego? Czy chcecie... Ten jest taki. Takie?
Ja wezmę obojętnie. Lody są w barze po lewej od imprez dla dzieci i są od 12 do 16. Tutaj też jest bar z drinkami, to znaczy w sensie są drinki, piwo i wino. No i takie podstawowe frytki, kurczak jakiś, makaron. Znaleźliśmy lody. Są to lody na patyku. Nie wiem czym się tylko różnią te białe. Daniel masz z białą, tak? A ja mam czekoladowe. A ty masz czekoladowe, to ja też mam białe. Czaks jest niepocieszony, bo on nie lubi orzeszków. I poszedł do przodu nam. No z tymi lodami to jest dziwnie, bo takie w sumie dwa rodzaje, tylko są lody na gałki oczywiście, ale płatne ekstra. Tu mamy doner i chicken. Skrzydełka. Skrzydełka. Ja sobie wezmę. Tak. Jeden jeden? Tak. Co to? Skrzydełko, uważaj, bo tam jest kostka w środku. O, jest nawet doktor. Idziemy na tą partię. Dobrze, ja takiej radości na twarzy dziecka to jeszcze nigdy nie widziałam. Fajna zabawa, co nie? Tak. No, teraz idziemy na ślizgawki. Ślizgawki na wyspie popołudniami są zamknięte. Otwierają się od 10 do 12 i później jest przerwa i od 13:30 do 17. Z tym, że wejście na ślizgawki zamykane jest 10 minut wcześniej. Chłopaki, dziewczyny, gdzie idziemy? Na ślizgawki. Idziemy na te duże ślizgawki. Idzie ekipa. Ale tu jest zajechanie. Tak, to jest tutaj. Ludzi tutaj jest masakra. Ciężko tu w ogóle znaleźć kolejkę, która tu jest, gdzie się kończy kolejka, do której zjeżdżalni. Masakra. Ta posadzka basenowa jest nagrzana od słońca, mega gorąca, ale z jednej strony jest taka mata i o wiele lepiej się idzie. Ważna informacja, że są plakaty, że z tych zjeżdżalni na wyspie dzieci mogą od 11 lat albo 130 cm i widać, że małe dzieci są niewpuszczane. Mam trochę problem z oceną tego hotelu, ponieważ nie wszystko do końca mi się tutaj podobało. I już tłumaczę. Hotel ma na Facebooku fanpage, zresztą zespół tych hoteli ma na Facebooku fanpage
I ludzie tam pytali o różne dziwne rzeczy, typu na przykład, co dzisiaj wieczorem jest na wyspie, co jest, o której jest kolacja, do której są otwarte ślizgawki itd., co z perspektywy domu wydawało mi się śmieszne, no bo przecież człowiek przyjeżdża na recepcję, dostaje informacje i wie wszystko. Więc nie do końca. Przyjeżdżając tutaj dostaliśmy taką bardzo prostą kartkę ze znikomą ilością informacji. Brakowało tam mapki, gdzie te posiłki konkretnie są. Pan recepcjonista również nie miał zielonego pojęcia, co dzieje się na wyspie, o której są otwarte ślizgawki, kiedy będzie foam party. Dostawaliśmy sprzeczne informacje, bo jak pytaliśmy ratownika, o której się zamykają ślizgawki, jeden mówił, że o 6, kartka jest napisana, że o 16:50. Jest po prostu totalnie nic nie wiadomo. I właśnie z tej dezinformacji i też z braku pracowników tutaj wynikają takie różne dziwne sytuacje, gdzie jednym gościom hotelowym wydaje się coś, a drugim gościom hotelowym wydaje się coś innego. I zaczyna się kłótnia i przepychanki. I mówię tutaj na przykład o szczególnie kolejkach w restauracji, gdzie po prostu nie do końca wiadomo, czy dobrze się stoi, czy kolejkach na ślizgawki, gdzie też stoi jedna kolejka, ale tak naprawdę to w międzyczasie wpychają się inni ludzie, bo oni idą na drugą ślizgawkę, która jest pusta, a ci za tobą stoją też do tej ślizgawki. No jest ogólnie duże zamieszanie. Jeśli chodzi o jedzenie, jest jedzenia pełno wszędzie i na każdym kroku. Są to głównie przekąski, ale jest ich pełno i co chwilę, więc po prostu nie ma się co martwić. I na wyspie, i w hotelu. Jeżeli chodzi o posiłki, najgorszym posiłkiem jest kolacja, ponieważ już wtedy wszystkie inne miejsca, gdzie można zjeść jakąś przekąskę, są zamknięte i ludzie po prostu walą do głównej restauracji, żeby coś zjeść. Znowu, nie ma pracowników, stoliki są czyszczone dość wolno, w tempie, w którym oni wyrabiają się. To nie jest wina pracowników, tylko hotelu, który nie zatrudnił wystarczającej ilości pracowników. Jedzenie w głównej restauracji jest poprawne. Są dania, które są naprawdę bardzo dobre, a są takie, które nie smakują nam szczególnie, ale ogólnie głodnym się tutaj chodzić nie będzie. Na minus, drinki na all inclusive. Dla kobiet nie ma żadnych kolorowych drinków. Jest piwo, wino, wódka, gin, rum, do których można dodać fantę, kolę, Sprite. Na plus duże, czyste, klimatyzowane pokoje, wielkie lobby na dole, gdzie można sobie posiedzieć, napić się kawy, herbaty i dzieci mogą posiedzieć na internecie. Bardzo dużo stanowisk do ładowania telefonów, tabletów, do odpoczynku. Siedzi też i Ania na za małym hookerze. Śmiesznie to wygląda. Ale byliśmy tutaj dzisiaj rano z telefonem, laptopem, ustalaliśmy, co robimy jutro. Tak, bo tutaj lepszy internet, albo w ogóle jest internet, bo w godzinach szczytów w pokojach internetu nie ma. Znaczy jest bardzo słaby. Nie ma. Przerwany. Kochanie, nie ma, dlatego dzieci tutaj zeszły. Ja też nie byłam w stanie otworzyć żadnej strony internetowej. Ale też są takie wygodne sofy do siedzenia. Także całe tutaj lobby, całe tutaj koło reception jest bardzo, bardzo fajne, obszerne. Jest zimno, chłodno, klimatyzacja działa. Mnóstwo miejsca do siedzenia i do wychillowania się. Chodź tutaj, no łazi za mną, widać go w tych światełkach. Powiedz, co jest na wielki plus. Już nie może wytrzymać. No wielki plus na pewno są zjeżdżalnie. Aquapark. Basen, ślizgawki. Hotel lepszy czy wyspa? Wyspa. Wyspa, mi się też bardziej wyspa podobała. A tobie Czaks? Wyspa czy hotel? Hotel. Hotel. Wyspa. Coś jeszcze nam się podobało bardzo? No na pewno to, że woda butelkowa jest. Można właśnie ją zabrać do samochodu, jak jeździliśmy sobie po prostu, to zabieraliśmy i one do lodówki są wstawiane codziennie, także że tej wody po prostu nie brakuje. Ogólnie hotel oceniamy na duży plus, z małymi niedociągnięciami, bo podobało nam się tutaj. Czas spędziliśmy fajnie,
Wyluzowanie przede wszystkim, nie goniliśmy. Zwolniliśmy, wyluzowaliśmy i naprawdę miło spędziliśmy czas. Odpoczęliśmy, ja się czuję odpoczęty. Tak. A to jest w sumie w wakacjach najważniejsze.